Cześć, siemano. Wielokrotnie pytaliście mnie na streamach, czy to pod filmami, o koło dla MSA, jak je ustawić i tak dalej, i tak dalej. No ja MSem nie gram, natomiast postanowiłem przyjrzeć się tematowi i taki film dla was nagrać. Pamiętajcie tylko, że to jest bardziej z perspektywy gry The Rhythm. Ja się przyjrzałem dokładnie perkom, tak dalej. Zastanowiłem się, co jest istotne, co jest dobre w tym kole. Natomiast uważam ogólnie, że jest równie debilnie ułożone jak koło dla droida. Natomiast postaram się wam po prostu przybliżyć to, w jaki sposób sobie dobrać odpowiednie perki i odpowiednio sobie ustawić to koło, tak żeby grało wam się po prostu jak najlepiej, żeby jak najbardziej wam oddawało, żeby jak najbardziej podbijało wam cyferki. Na początek przelećmy sobie szybko przez perki, które co nam dają i zastanówmy się, czy w ogóle jest sens się nimi interesować. Oczywiście tutaj mamy w prawym dolnym rogu mamy awatara. No awatar wiadomo, gdzieś tam na bossy spoko, w jakiejś sytuacji krytycznej, jak dostaniecie terapa, czy jak się zrobi młyn i chcecie szybko coś wybić, no to myślę, że warto sobie go odpalić, jeśli już go macie oczywiście ustawionego w kole i na pewno wam pomoże, na bossy na pewno się przyda, natomiast tak ogólnie to nie wiem, ja jakoś specjalnie z niego nie korzystam, jak już mam to odpalam, natomiast ja go mam ustawionego na droidzie głównie dlatego, że jest w tym samym miejscu co Runic Mastery. Dalej mamy przepraszam, ale po prostu nie pamiętam nazwy, to jest coś z Derainem. Derain Body, czyli w zależności od tego, którego debuffa rzucicie, no to dostajecie dodatkowo tak jakby potworki, które są zdebuffowane, nadają wam dodatkowo albo więcej mana licza, albo HP licza. Myślę, że to będzie spoko, zwłaszcza przy tym buffie, który daje HP licza, czyli defensywnym. W momencie, kiedy gdzieś tam Knight ma problemy z przeżyciem, gdzieś tam bardzo się dusi, no to wtedy podbicie mu tam nawet tych 2% czy tam 3 HP licza może mu pomóc, no bo wiadomo, z każdego spela zawsze troszkę więcej HP dostanie z każdego jego ataku, więc to jest w miarę spoko, natomiast czy ja bym się tutaj na tym koncentrował? Myślę, że niekoniecznie, natomiast wiadomo, jeśli ktoś ma duży level, no to zawsze spoko, lepiej mieć niż nie mieć. Dalej mamy Gift of Life, no to wiadomo, jeśli dostaniemy bułę, która by nas zgasiła, no to zamiast nas zabić, to nas wyleczy. Cooldown spada tylko w momencie, kiedy mamy PZ, tak dalej, tak dalej. Myślę, że tutaj nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. Natomiast ciekawy jest tutaj ten ostatni, czyli prawy górny róg, czyli Beam Mastery. To jest spoko, nawet nie ze względu na to, że gdzieś tam dostajemy tego Dev Beama, bo uważam, że powiedzmy on nie jest gdzieś tam jakiś super turbo spoko, natomiast spoko jest to, że zmniejsza nam cooldown. Trafienie każdego mobka tym beamem zmniejsza nam cooldown na wszystkie nasze czary o 1, 2, czy tam 3 sekundy, w zależności ile mobków trafimy, jaki mamy poziom, tak dalej. No i wiadomo, gdzieś tam zwiększa nam obrażenia, też w zależności od tego, ile mobków trafimy, ale tylko w te 3 mobki pierwsze jakby. No natomiast myślę, że w tym istotna jest tak naprawdę właśnie ta część, która zmniejsza nam cooldown na wszystkie spele i bardziej pod to bym się tutaj koncentrował. Nawet nie chodzi o UEK, tylko bardziej o Vishurar i rzucałbym go po prostu, zwłaszcza tam, gdzie MS musi naprawdę dużo uchać. Myślę, że to może być spoko, ze względu na to, że po prostu nie musicie praktycznie używać wtedy run, bo jeśli możecie bić i z Vishura i z Flamhura, no to wtedy sobie rzucacie Vishura, rzucacie sobie Flamhura, rzucacie sobie Beama, żeby zmniejszyć cooldown na Vishurze i znowu wrzucacie Flamhura i wrzucacie już Vishura, więc czy tam coś ten deseń, nie? Generalnie chodzi mi o to, że tego Beama wtedy używamy tak jakby, żeby nie musieć rzucić w rotacji runy, tylko żeby sobie zmniejszyć cooldown na Vishura i żeby po prostu cały czas bić z wave'ów i móc cały czas uchać czy Knighta, czy Paladyna. Bardziej w tym kierunku, myślę, że na jakichś spotach typu gdzieś tam Lipka, Energy Lipka oczywiście, tyle, że tam Wisła i tak nie będziecie używać, no to może zły przykład, no ale na przykład Eroteny to myślę, że już tutaj by mogło to oddać i tu MS naprawdę by z tym mógł pokazać potencjał.
Dalej mamy jeszcze te takie jakieś top perki, te najdroższe, które żeby odblokować, to już musimy władować dużo punktów w daną odnogę. I no tutaj też mam mieszane uczucia. Myślę, że u Druida one są ciekawsze niż u MS-a de facto. Na pewno ten w prawym górnym rogu, czyli Augmentation Focus Spell, czyli to jest jakby to samo, co mamy my tutaj zaraz na początku kółka w lewym dolnym rogu, czyli to po prostu zwiększa, wzmacnia nam naszego UEK-a, tak? Pierwszy stage daje nam zwiększenie damage'u, drugi daje nam zwiększenie cooldownu o 4 sekundy, więc czy warto tyle punktów w to inwestować? Ja myślę, że nie, bo lepiej sobie zmniejszyć ten cooldown rzucając Deathbeama tutaj, tak? Więc myślę, że ten nie jest warty pakowania tylu punktów w to. Dalej mamy w prawym dolnym rogu mamy Focus Mastery. Uważam, że to jest w ogóle totalnie useless i nie wiem, to według mnie powinni tego perka zmienić, bo według mnie jest idiotyczny i nic nie daje, bo jego działanie jest takie, że w momencie jak rzucicie UEK, to następny wasz czar będzie wzmocniony o tam ileś tam procent, jeśli użyjecie go w ciągu 12 sekund. No tak naprawdę to jest wzmocnienie jednego czaru o ile? 35%, jeśli użyjecie wzmocnienie kolejnego czaru po UEK-u o 35%, czyli na przykład Energy Wave'a albo Fire Wave'a, no natomiast to jest zaraz na 40 czy tam 36 sekund, czy tam jeśli ktoś ma momentum, no to mniej, no ale to jest nadal bardzo rzadko i wydaje mi się, że to są totalnie zmarnowane punkty i dla mnie ten konkretny perk jest idiotyczny i wydaje mi się, że nie odda, ja raczej bym sobie nim głowy w ogóle nie zaprzątał. Lewy dolny róg mamy Focus nie, dobra, przepraszam, mamy Great Fire Wave'a, drugi poziom, tak jakby wzmocnienia, no bo mamy go tutaj na samym początku w prawym rogu koła, no to w prawym górnym rogu koła, no i tu jest jakby drugi poziom, pierwszy zwiększa nam obrażenia z trafień krytycznych, natomiast drugi zwiększa nam damage ogólnie. Myślę, że to będzie spoko, to będzie na pewno używane i przydatne. I to jest jeden tak naprawdę z dwóch tych dużych perków, które są sensowne u MS-a dla mnie przynajmniej. Bo drugi to będzie Runic Mastery, działa ono identycznie jak u Druida, czyli jeśli używacie uderzacie z run, no to jeśli macie jakieś tam 25% szans na to, że zwiększy wam Magic Level o tam 10% dla ogólnie dla run, natomiast 20% dla run, które wasza profesja może sama robić. Także to jest spoko. Przede wszystkim to jest spoko na solo hunty, bo na solo huntach na ogół dużo będzie się biło, na ogół dużo się bije magiem z run mimo wszystko, więc myślę, że to może oddać. I z tych dużych perków tak naprawdę to tylko lewa strona jest sensowna, czyli Runic Mastery, wzmocnienie Fire Wave'a. Te prawa strona to są w ogóle jakieś czapy dla mnie totalnie useless, ale mówię, ja nie gram MS-em, mogę się mylić, z mojej perspektywy to jest totalnie bez sensu. No i oczywiście ze zwykłych perków, no to mamy standard, gdzieś tam mamy wzmocnienie Energy Wave'a, pierwszy stage zwiększa nam damage, drugi stage zwiększa nam obszar, Fire Wave'a, no to tak jak wspominałem, pierwszy stage zwiększa nam obrażenia krytyczne, drugi stage zwiększa nam w ogóle obrażenia. Z takich ciekawych, no to tu mamy jakieś wzmocnienie debuffów, myślę, że to też nie jest jakieś tam mega interesujące, bo to jest zwiększenie obszaru lub zwiększenie efektów, także gdzieś tam myślę, że to nie jest jakieś tak super mocne, natomiast fajnie, że jest. No i pozostałe
perki chyba nie różnią się niczym tak naprawdę A, jeszcze jest wzmocnienie Magic Shielda, czyli zmniejszenie cooldownu oraz zwiększenie efektu. To może być spoko gdzieś, gdzie też właśnie musicie dużo uchać i nie macie za bardzo jak siebie leczyć, więc macie po prostu częściej tą utamkę i myślę, że to może być spoko, natomiast to też po prostu jak macie dużo punktów, duży level, no to wtedy może tego użyć. Na małych levelach raczej bym się z tym, chociaż w sumie na małych levelach więcej się utamy używa, więc może też warto to przemyśleć. Tyle, że żeby wejść na ten drugi stage, żeby sobie zmniejszyć cooldown, to trzeba sporo punktów w to zainwestować, więc nie wiem, czy jest sens po prostu. I tak, i może tak na szybko, umówmy się tak, ja generalnie tutaj może nie będę omawiał level by level, czy tam jakieś tam przedziały levelowe, jak to kółko ustawić, bo to jest, ten film trwałby po prostu potem 2 godziny, żebym ja to wszystko umówił. Ja się postaram wam gdzieś tam w opisie tego filmu wrzucić linki do tej apki, którą tutaj wam w tej chwili pokazuję, z zapisanymi presetami na jakieś tam przedziały, powiedzmy ten level, który będzie w presecie tutaj ustawiony, to będzie level, od którego można to koło zastosować, żeby w takiej formie działało minimalnie, nie? Generalnie jeśli chodzi co do zasady koła, w jakie perki inwestować, no to ja jeśli chodzi o punkty, które nam pozostają, czyli powiedzmy, że mamy ileś tam punktów, dajemy sobie w jakieś tam perki, abstrahując od tego jakie, i zostają nam takie punkty, jak widzicie, tutaj mi brakuje punktów, żeby tego perka aktywować, natomiast za każdy punkt ja dostaję dodatkowe, ten taki mały bonus dodatkowy, czyli w tym przypadku dodatkowe HP. I generalnie wszystkie punkty, które nam zostają i nie jesteśmy w stanie aktywować jakiegoś perka w całości, ja bym pakował w HP, bo to jest tak naprawdę najbardziej przydatny dla maga tutaj perk, w sumie chyba dla każdej profesji, który jest taki, który gdzieś tam jako upychanie pozostałych punktów, których mamy za mało, żeby coś aktywować, no to zawsze HP będzie lepsze. Generalnie jeśli macie na przykład w jednej linii, chcecie przejść przez gdzieś tam na kolejny poziom i w jednej linii macie gdzieś tam, chcecie ładować punkty, ja najbardziej kierowałbym się jednak w HP. Mniej istotne jest, który bonus HP zawsze odda. Natomiast tak, jeśli macie małe levele, no to na pewno te 2 początkowe tutaj trójkąciki będą oddawać. Nie trzeba dużo punktów, bo to jest 50 punktów na każdy z nich. Jeden zwiększy wam właśnie krytyka z Firewave, a drugi zwiększy wam obrażenia z UEK i to jest myślę spoko. Natomiast jeśli chcecie coś już bardziej macie troszeczkę większe levele, no to ja bym na pewno gdzieś tam kierował się na przykład w stronę tutaj wzmocnienia sobie jak najbardziej tego Wishura, na pewno wzmocnienie Firewave'a. Generalnie starałbym się unikać bezsensownego inwestowania w tą odnogę prawo-dół tak bardzo jak to jest tylko możliwe, czyli nawet jak macie większy level, a chcecie sobie zwiększyć obszar Wishura, to jednak robiłbym to w ten sposób, żeby po prostu nie dodawać tych punktów, tu przy okazji dostaniecie utamę. Macie za 200 punktów, tak macie, a w ten sposób mielibyście za 225, także 25 punktów oszczędzicie, a jesteście w stanie wzmocnić sobie Wishura na drugi stage. Bo tak jak mówię, raczej unikałbym inwestowania w tą odnogę, no chyba, że chcecie na jakiegoś bossa awatara mieć. Tak, poza tym to myślę, że nie warto pakować tutaj punktów. Co istotne, oczywiście zasada kółka jest też taka, że jak macie, zwłaszcza jak już macie większy level, na małym levelu to nie jest tak istotne. To jak widzicie, jak dodaję sobie więcej punktów, to mi się zapala takie kółeczko. Każde kółeczko to jest jakby dodatkowy bonus do flat obrażeń i flat leczenia waszej postaci. W zależności od tego, jaki poziom odblokujecie, no to więcej tych punktów to jakby otrzymujecie za to. Gdzieś tam jest chyba 9, 14 i 20 za trzeci stage, jak dobrze pamiętam. Natomiast na trzeci stage to trzeba już pakować całą odnogę i trzeba na to 1000 punktów, czyli minimum 1050 level, żeby odblokować trzeci poziom. Natomiast generalnie zasada jest taka, że staramy się mieć jak najwięcej tych kuleczek, żeby te flat statystyki sobie podbić.
I tak naprawdę myślę, że to jest tutaj generalnie starałem się przekazać szybko i mam nadzieję, że w miarę zrozumiale mi się to udało. Meritum, jak to kółko dla MS-a traktować, tak jak mówię, prawą górę traktujemy tylko jako redukcję cooldownu na Wisłę, tak, znaczy przynajmniej dla mnie to jest, dla mnie jest, tak to wygląda, tak, że perk, który jest użyteczny, to jest zwiększenie kryta na flamhurze, natomiast ten tutaj dodatkowy dajemy tylko tyle, żeby przynajmniej ten pierwszy stage sobie odblokować, żeby mieć mieć tego beama, żeby sobie redukować cooldown po prostu na Wisłurze tym beamem i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jedyna funkcja tego perka. Jako że maksymalnie jest to i tak 3 sekundy, więc więcej niż pierwszy stage tutaj nie ma sensu inwestować. Natomiast prawy dół, ta sama sytuacja jest tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć sobie obszar na Energy Beamie, czy Energy Wave'ie, jeśli chcecie go mieć, bo umówmy się, w Team Huncie, jak bijecie 8, to większy obszar jest wam raczej niepotrzebny. Bardziej bym tutaj się zastanawiał nad tym, jak spimy solo, tak, i bijemy gdzieś z energii, no to, czy tam nabieganego, no to duży obszar wave'a na pewno nam zwiększy tutaj, sprawi, że będzie nam wygodniej i przyjemniej się biło, no bo będziemy trafiać więcej potworów naraz, będzie nam łatwiej trafiać te potwory. Natomiast ja bym się koncentrował tutaj generalnie na lewy dół, lewo góra solo, hunty, no to Runic Mastery oczywiście, natomiast tutaj Fire Wave to w zależności od tego, czy potwory są wrażliwe na ogień, czy nie są. Oczywiście jak nie są wrażliwe, czy tam są odporne na ogień, no to raczej nie będziecie w to inwestować, tylko raczej szedłbym w Runic Mastery i plus właśnie gdzieś tam tutaj Runic Mastery. Natomiast tutaj szedłbym w tą redukcję cooldownu, żeby sobie zmniejszyć cooldown na beamie. Jest, tak jak mówiłem, jest dla mnie idiotyczne, debilne krótko mówiąc, ułożenie tego koła. Tak samo jak u Druida potrzebujecie bardzo duży level, żeby być w stanie sensownie sobie to i tak naprawdę tak fajnie, żeby to oddawało, poustawiać te perki. No natomiast jest jak jest i trzeba maksymalizować, powiedzmy, efekty z tego jakie są i trzeba trochę nagłówkować. Ja wam chciałem nakreślić mniej więcej logikę, jak na to patrzeć. Mam nadzieję, że w miarę mi się udało. Oczywiście też, tak jak mówię, to jest z perspektywy Druida. Ja generalnie MS-em nie gram, planuję coś pograć, ale to jeszcze długa droga przede mną gdzieś tam. I to jest jakby moja subiektywna opinia na temat koła MS-a. I tak jak mówię, nie będę się tutaj rozpowiadał na temat przedziałów levelowych, jak sobie to koło ustawiać. Postaram się wam, tak jak mówię, w opisie tego filmu wrzucić linki do presetów na jakieś tam przedziały levelowe, żebyście sobie mogli po prostu podpatrzeć, co tutaj można przykombinować, bo tak naprawdę no ciężko jest jakikolwiek preset komuś zaproponować, czy tam wrzucić gotowy, bo to się zmienia powiedzmy co kilkanaście, kilkadziesiąt leveli, koło, które najlepiej ci odda, po prostu się zmienia, bo powiedzmy brakuje ci 6 punktów, na przykład mi teraz na Druidzie brakuje tam 6 czy tam 7 punktów, żeby sobie całkiem koło do góry nogami wywrócić, żeby mi według mnie przynajmniej bardziej oddawało, bo gdzieś tam będę mógł jakiegoś perka odblokować dodatkowo, który dużo zmieni, także gdzieś tam to jest bardzo mobilne i jak będziecie wbijać levele, to zobaczycie, że z czasem gdzieś tam co 20, co 50, co 100 leveli bardzo się układ tego koła dla was będzie zmieniał. Chociaż jak tak patrzę na MS-ie, to chyba mamy tylko do wyboru tak naprawdę, mówię, tą lewą stronę i żonglowanie między Fire a Energy Wave'em i cooldownem na niego. No a Runic Mastery na większości spotów pewnie będzie używane. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Oczywiście zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, łapy w górę te sprawy, jeśli się podobało. Jeśli macie inne zdanie, jeśli powiedziałem jakąś głupotę, bo też jest to oczywiście możliwe, lub gdzieś tam macie jakiś lepszy pomysł, to napiszcie komentarz, dajcie znać, gdzie dałem ciała. No i dajcie znać, czy wam się to podobało, czy chcecie oczywiście podobny film dla Paladyna, czy dla Knighta. No i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć i powodzenia, hej!